Hello and good morning, my lovely friends. This is Marta from Drop of Sunshine and welcome in my studio. Dzień dobry lub też dobry wieczór. Witajcie kochani, z tej strony Marta z Drop of Sunshine i zapraszam Was na filmik. My friends, I didn't do it for a very long time to record a video voice over in 2 languages, but I will try to do it today because I don't have a lot of a time for creating the video and I would like to post it before my husband will go to work, which means I will have to then look after our son. Kochani, nie mam zbyt dużo czasu, dlatego postanowiłam nagrać wideo w 2 językach, żeby troszkę zaoszczędzić właśnie i muszę się uwinąć, zanim mój mąż pójdzie do pracy, bo wtedy no ja i Wojtuś zostajemy razem, więc już no nie będę miała szansy. O ile mogę jeszcze coś zrobić razem z nim, pokombinować tutaj kraftowo, to na pewno jeśli chodzi o nagrywanie głosu, to no, Wojtuś nie da mi raczej dojść do zdania, będzie albo powtarzał, albo dopowiadał, więc mogłaby to być po prostu, no, niezła rozrywka, że tak powiem. No dobra, going back to the video, the reason why I'm creating this video is, first of all, I was really messing, getting my fingers inky and create something, you know, something different than just crafting from the paper alone. But there is a fabulous offer on the Craft Stash, which I've decided to share and shout out about it because I didn't want you to miss it. I think actually today may be the last day. Unfortunately, I'm bringing this video on the last minute, but even though if you watch it, there will be some links down below in the description. You can go and check because the offer is absolutely fantastic. I've got 3 die sets from the Hot of the Press and they were 50% off of their original price, and on top of that, because I'm the premium member of the Craft World community, I also get additional 10% off, which means that for every single of this die set I pay 40% of its original price. So 2 of them, this oval frame and the leaves, I actually pay slightly over £4. So for this size of the dice and £4 something price is just something you cannot really beat. And plus, of course, if you live in the UK, you will get a free delivery as well if you order for minimum £15. So this is why I'm just jumping in and creating this video for you. Kochani, postanowiłam, nie miałam tak naprawdę w planach jeszcze kręcić dzisiaj filmiku, ale już też trochę mi się tęskniło, żeby te palce, wiecie, tuszkami sobie pobrudzić i coś innego zrobić niż tylko właśnie takie papierowe kraftowanie. A przyszła mi przedwczoraj paczka i w sumie to mogłam przedwczoraj, ale no jakoś tak się nie wyrobiłam. A chciałam Wam naprawdę dać znać. Dzisiaj jest ostatni dzień akurat tej oferty, więc na ostatnią chwilę wpadam z tym, ale w sklepie Craft Stash jest przecena teraz na produkty Hot of the Press. I za te wykrojniki, słuchajcie, one są na promocji 50% zniżki, więc jest pół ceny, a dodatkowo, jeśli ktoś, tak jak ja, jest na platformie Craft World i wykupił sobie to jakby konto premium, to ma dodatkowo jeszcze 10% zniżki, więc ja zapłaciłam za każdy z tych wykrojników 40% ich oryginalnej ceny. I 2 z nich, te owalne ramki i te duże liście, one kosztowały 4 funty, jeden 4,20, a drugi 4,50 w funtach. Więc to jest tak naprawdę poniżej 25 zł, kochani. To jest naprawdę taka cena, że no ciężko znaleźć jest dobrej jakości wykrojniki właśnie w takich cenach. I dlatego też chciałam Wam dać znać. Ten drugi taki wianuszek z różyczką, z ptaszkiem takim i z napisem With Love. Za niego dam 6 funtów, chyba 6,50. Nawet nie wiem, gdzie mam tą rozpiskę, ale tak mi się coś zdaje, że to było, mam 6,43, no właśnie, więc to taka cena naprawdę, którą no ciężko jest gdzieś przebić, więc pomyślałam, że dam Wam znać. Nie wiem, jak jest z dostawą do Polski, a szczególnie teraz po tym Brexicie, więc to może być troszeczkę tam kłopotliwe, jeśli chodzi o jakieś tam, wiecie, dodatkowe opłaty. Natomiast jeśli ktoś mieszka w samej Wielkiej Brytanii, ja wiem, że są osoby, które patrzą na moje filmiki z Polski, ale mieszkają tutaj w UK, to naprawdę za 15 funtów macie darmową
przesyłkę i wykrojniki po 4 funty. Zobaczcie sobie w opisie po 4, po 5 funtów, bo jeśli nie macie tego 10%, to będziecie mieli odrobinkę drożej, ale no nie da się tego przebić, dlatego też postanowiłam, że szybciutko coś stworzę i po prostu dam Wam znać. Going back to my cards, my friends, I've decided to color all the leaves and these elements using the all type of the mediums I had on hand. There is some inks, there is some paint, there is some embossing powder, oxides, and acrylic paint here. Just anything which will look, work together. I had this liquid glitter inks from Spectrum Noir. Just random selection. I think I was more, choosing my mediums. I was more looking on the color and shades rather than what it actually is, because I am experimenting. Well, I've been doing it before, but this is just a free crafting. I don't have any, I have to stick to specific mediums, and I recommend you this as well. Just play along, see what results you will get, what kind of the, medium looks good together with something different, and this is the best way to discover some great techniques, great results, and something you could be surprised with the final result as well. Mam tutaj, jeśli chodzi o wybór produktów, których teraz używam do kolorowania, to tak naprawdę wszystko, co wpadło mi w rękę. Mam spraye, mam takie w takich słoiczkach wodne tusze normalne, distressy, oxide, proszki do embossingu, farbę akrylową, po prostu co tylko mi się tak z półki, że tak powiem, wybrało, podebrało, dobry kolor, no to biorę i sobie nakładam, i tutaj naprawdę nie ma żadnego takiego, wiecie, przemyślenia, że jest jakiś sposób, coś trzeba robić w jakichś tam konkretnych krokach. Nie, bawię się po prostu. Mam teraz od rana taką, wiecie, wolną godzinę, chłopaki jeszcze śpią. Wtedy jeszcze spali, jak nagrywałam to wideo, a teraz chyba już pojechali jeszcze na szybko do sklepu, więc pomyślałam, że dam znać Wam o tej ofercie, dokręcę jakiś, wiecie, szybki komentarz i tyle. No, a jest to po prostu zabawa w to, co w tej chwili robię. Koloruję sobie, sprawdzam efekty, jak wygląda, nakładam sobie różne tusze, proszki, co tylko tam mam pod ręką, więc biorę i nakładam, i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolona, że te listki fajnie wyszły i one były świecące jeszcze przed pokryciem tym przezroczystym proszkiem do embossingu, natomiast po embosowaniu jeszcze takim właśnie tym przezroczystym proszkiem nabrały takiego fajnego, wiecie, połysku i tego wykończenia takiego lekko plastikowego, ale właśnie takiego fajnego, i naprawdę super fajnie to wyszło. A dodatkowo jeszcze chciałabym dać, że jeżeli na przykład macie kłopot z wycięciem czegoś z wykrojnika, bo źle Wam tną, są słabej jakości i tylko taki cieńszy papier, nie chcą Wam ciąć grubego papieru. Ja tutaj jeszcze Wam taką rzecz powiem, że te liście i w ogóle te elementy wykroiwałam na papierze takim 250, a jedną kartkę nawet miałam 300, gramatury 300, więc naprawdę grubaśkie papiery, i te wykrojniki no cięły mi po prostu jak przez masło. Ale jeśli mielibyście kłopot z innymi wykrojnikami, które nie chcą Wam ciąć właśnie grubych papierów i musicie tylko jakieś takie cienkie, to nakładanie embossingu, właśnie takiego przezroczystego, warstw embossingu powoduje, że ten papier też Wam się utwardza, więc jeżeli chcecie coś wyciąć na przykład, a nie chce Wam się dobrze ciąć na grubym papierze, to wytnijcie sobie na cieńszym, a po prostu zembosujcie sobie przezroczystym, czy nawet białym, na przykład jakieś serwetki, fajny macie wykrojnik z serwetką, ale tylko cienki papier Wam tnie, to wykrójcie sobie go i potem zembosujcie białym albo przezroczystym proszkiem i on się Wam po prostu utwardzi, ten wykrojony wzór. My friends, what I was just trying to say in Polish, and I skipped the English version, I'm trying to catch up, is that I don't do anything like overthink with this coloring, just anything I've got on the hand. And one thing I would like to point you at is that this dies, they really cut through like through the butter, and
I use the paper. The paper I used today for them is actually 250 GSM, and I had one page which was even 300 GSM, and they still cut it without any trouble. However, I wanted to say that if you, well, one reason because of that is the quality of the dice itself, but secondly I was using the Gemini machine, which is really known for its strong, you know, power force, and it really helps to cut really well. But these dice, they are fabulous, fabulous quality. However, if I wanted to say one thing, that if you have a trouble and struggle with cutting something from your own dice, because like your machine is not strong enough, or the quality of the dice it's not good enough, and you can only handle the thin paper, and you would like to have something more like a sturdier, what you can do, you can actually cut it from the thin paper and either glue 2-3 layers together, or you can cover it with the clear embossing powder. Once you have your die cut shape, or if you want to keep it white, then cover it with the white embossing powder or any other type of the embossing powder. Once it's melted, and that will harden the paper a little bit, and you will instantly notice that the elements which are embossed, they are much better, sturdier. And especially for a sentiment, if you've got this very, very delicate sentiment, it's good idea to cover them in some embossing powder. Robię sobie teraz tło. Tutaj postanowiłam zrobić sobie jedną kartkę taką delikatną, wiosenną, a drugą taką też jasną, ona nie będzie ciemna. Przepraszam, jeszcze to gardło trochę tam mi się nie do końca wyczyściło, ale no mam nadzieję, że to moje chrobotanie Wam nie będzie przeszkadzało i zawsze jak trochę pomówię, to już mi ta chrypa wraca. No, ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się dotrwać do końca filmiku. Właśnie musiałam chwilkę przerwy sobie zrobić od mówienia i wracam już teraz do Was, do mojej karteczki. Jedną z nich postanowiłam, że będzie taka właśnie czysta, przyjemna, wiosenna, delikatna, a druga taka bardziej nieco vintage'owa, mix mediowa z różnymi chlapaniami. I tutaj tworzę sobie taki papierek własnoręcznie. Nie ma tutaj w zasadzie nie wiadomo czego, po prostu trochę go spryskałam, ochlapałam, trochę farby, trochę takich właśnie różnych kolorków, żeby tak stworzyć w miarę taką ciekawą teksturę. I jak już to zrobię, to jeszcze sobie dookoła pobrązowię brzegi i trochę takim radełkiem, a później jeszcze markerem zrobię sobie takie coś na zasadzie przeszycia. I to będzie tyle, żeby ten papier przyozdobić. I've decided that I want to do 2 cards in 2 different styles. One of them will be like clean, simple, very like a springish and a bright tone, and the other one I wanted to do a little bit more like a mixed media style with lots of splatters and brown color tones. And for this, I've created my own background, what you could see over here. And nothing really complicated, just use some paint, some spray, anything I had on my hand, just to create some uneven textured paper. And the paper I'm using, it's got already have some texture to it because it's a linen cardstock, and now I'm just going over the edges just to give it even more like a vintagey feel. And on top of that, I will distress the edges using my piercing tool, and with some black sakura pen I will create some kind of a stitching pattern as well all over the areas. And now I'm just trying to choose with the sentiment, and I really like this with love and how it looks like. However, I'm not quite happy with how it's standing out from this design, from this background paper I've just created. Mam tutaj, zobaczcie, wybieram sobie elementy i układam sobie kompozycję i mam ten napis with love, który bardzo mi się tutaj podoba, natomiast to, co mi się nie do końca w nim podoba, to, że po prostu on nie odstaje jakby na tle tego papierka, ale za chwilę ja sobie to, że tak powiem, dorobię, bo zrobię sobie podkładkę. A tutaj jeszcze do tej mojej karteczki z tą różyczką, tej takiej delikatnej, wybrałam sobie bazowe papiery z Craft O'Clocka i sobie tutaj przymierzam, co mniej więcej mi pasuje, bo chciałam coś takiego jasnego. Miałam jeszcze taki szary papier w serduszka, bardzo, bardzo stary bloczek, nie pamiętam już skąd on jest, ale
pomyślałam najpierw o nim, ale te serduszka jakby były za bardzo taki, wiecie, no taki zbyt intensywny był ten wzór. Chciałam coś takiego bardziej rozmytego i dlatego też sięgnęłam właśnie po te papiery bazowe, ponieważ one świetnie się nadają, one się świetnie sprawdzają we wszystkich takich właśnie kartkach, gdzie mają robić za tło i wtedy one pięknie dopełniają kartkę, ale jednocześnie są na tyle spokojne, że nie przejmują jakby głównej roli, tylko właśnie w takiej drugoplanowej roli one się świetnie tutaj sprawdzają. My friends, for my second card, I wanted to have a bit more clean look, as I mentioned, and for that I've decided to use some the base papers from the craft o'clock. This is the little A5 size blocks which are available for sale, and they have this absolutely fantastic patterns. They really very delicate, which means they are suitable for using on all sorts of the background because they're not overtaking the design. If you've got some bold eyes, something you would like to enhance, these patterns on this design papers, they are just perfect match for that. And here you can see I am creating 2 layers, the smaller and larger, and then I got this white piece of the paper to help me to get the dies stand out even more. Wziąłam sobie te 2 papierki z Craft O'Clocka, wyciąłam sobie 2 warstwy, obrabiam sobie je teraz radełkiem i dodatkowo jeszcze z przodu postanowiłam sobie dołączyć taki kawałek, wiecie, udartego papierka, ale pod kątem, na zasadzie, że on z jednego boku tak pod kątem w dół sobie idzie z jednej strony na drugą i po to dodałam ten papierek, żeby jeszcze ten wykrojnik z tym wianuszkiem bardziej go uwidocznić i też takie, wiecie, dodać jakiejś takiej fajnej, ciekawej tekstury do całości kartki. And now I will attach all of the layers. The bottom one I am attaching with the double-sided tape, and then for the front layer, the smaller one, I will use 2 pieces of the foam tape just to give it a little bit extra dimension. And the white piece, this little ripped off piece of the paper, I will attach with the double-sided tape because I don't want it to be too bulky standing out from the front panel. Tutaj składam sobie kartkę i naprzemiennie pierwszą warstwę przykleiłam przy pomocy dwustronnej taśmy, potem tą nieco mniejszą, troszeczkę z gąbeczką, 1 mm gąbeczką, lekko ją podniosłam, natomiast ten biały papierek znowu przykleiłam go przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej, dlatego że ja nie chciałam, żeby on tak, wiecie, mocno odstawał od tego frontowego papierka, tylko właśnie tak ładnie przylegiwał sobie. I am attaching all my elements with the help of the glue and hot glue, and it's nothing really difficult. It's very simple composition, yet I like it. The card is clean and it's got this fresh color tone. I think it reminds me this spring. I am really missing the good weather and this lovely springish color tone. So this is something I wanted to do and create. Tutaj, jak widzicie, wszystko przykleiłam sobie na klej, kilka kropelek i tak naprawdę w tej kartce niewiele się dzieje. Nie jest to jakaś tam mega skomplikowana karteczka, właśnie taki prosty, czysty wygląd, bardzo wiosenna i jeszcze postanowiłam sobie na koniec dołożyć kawałek sznureczka. Najpierw pomyślałam o białym, ale koniec końców stanęło na różowym, żeby tak ładnie zaakcentować, właśnie dodać taki, wiecie, odrobinkę takiego radosnego kolorku jeszcze gdzieś tutaj wprowadzić, żeby ta kartka naprawdę zrobiła się wiosenna. My friends, as a final touch, I add some Nuvo drops. The one I have here, it's Calming Aqua. It's one of my favorite colors. And then I am adding a drop of the cord. At first, I was thinking of the white one, but I'm gonna save it for the next card. And eventually, I've decided to go with the pink to make it even more springful, cheerful, this soft pastel color tone look card. I hope you enjoyed this card. Then I will quickly just pull out together the second one, and I really love it, how it's turned out. I think it's just these colors remind me of the spring, which I'm really missing after the long winter. So I cannot wait, and that's why I wanted to create something in this lovely pastel cheerful color tone. And here I am just
working on the second one, and then the cord, this white bow which I initially create for the previous card, I'm just gonna use it over here. I tutaj możecie sobie zauważyć, wykorzystuję właśnie ten biały sznureczek i wycięłam sobie podkładkę, którą teraz przybrązowię, i jeszcze udało mi się szczęśliwie znaleźć właśnie takie małe drewniane serduszko, i razem z tym serduszkiem będę się starała, żeby właśnie kolorystycznie tak samo pokolorować i serduszko, i tą podkładkę, i wydaje mi się, że to taki fajny akcent na tą kartkę. I właśnie teraz, jak już kończę niemalże dogrywać głos, to już widzę, jak moje chłopaki podjeżdżają właśnie samochodem pod okno, więc udało mi się w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że jeszcze tą końcówkę uda mi się dopowiedzieć, co tutaj w zasadzie dużo się nie dzieje na tej kartce, tylko właśnie tak jak mówiłam, wykańczam sobie te brzegi najpierw tuszem, potem radełkiem, no i na koniec jeszcze takim mazaczkiem, taki fajny wzorek. I zobaczcie, jak fajnie w ogóle teraz ten brązowy kolor fajnie tutaj pasuje, i jeszcze dodatkowo ten biały napis naprawdę super się wyróżnia, i sklejam sobie to wszystko i w zasadzie karteczka będzie gotowa. My friends, have a look on that, how this layer which I create for using underneath the white sentiment, it's looking just beautifully. And right now my boy's just entering home, so I'm lucky that I've managed till the last minute to create that video. And from this moment I want to say I'm hugely thanking you for everything. I hope you will enjoy this inspiration, and I am wishing you a fabulous day. Stay blessed and all the best to every single one of you. Kochani, na zakończenie jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystko, za to, że tu jesteście i oglądacie, i życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczonka. Wrócę do Was za niedługo właśnie z kolejnym filmikiem z moimi papierkami, które też już tam mam w przygotowaniu, a póki co jeszcze ta końcówka tutaj, nawet teraz robię końcówkę głosu, ale wcześniej jak robiłam końcówkę kartki, to mój synek się obudził i też przyszedł mi pomóc na ostatnią minutkę, także mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam wszystkiego dobrego. So thank you so very much for watching. I am wishing you all the best. Please share, like and comment, and I hope to see you here shortly. Have a wonderful day, my friends. Bye bye.